Cześć kochani, witajcie serdecznie w nowym odcinku Polki w Ameryce. Mamy tutaj ze sobą przedszkolankę Ewelinę. Cześć! Cześć! I opowie ona nam dzisiaj o tym, jak wygląda szkolnictwo, właśnie jak wyglądają przedszkola teraz w Nowym Jorku, jak to wyglądało podczas pandemii. Zapraszam na odcinek. Polka w Ameryce. Jak zaczęła się dla Ciebie pandemia? Co się wydarzyło w momencie, kiedy nadchodzi marzec, Nowy Jork? Co się dzieje? Wiesz co, właściwie wszystko u nas w przedszkolu to było z dnia na dzień, dosłownie. Siedzieliśmy jednego dnia w domu i nagle dostaliśmy telefon, że od jutra nie przychodzimy do pracy. Właściwie od lutego już obserwowaliśmy trochę sytuację w przedszkolu, już trochę więcej zabezpieczeń było, częściej wszystko było czyszczone i już rękawiczki niektórzy zaczęli zakładać, nie wiedzieliśmy, wiesz, czym mamy do działania, ale praktycznie z dnia na dzień dostaliśmy telefon, że od jutra robicie wszystko remote, już będziecie używać programu Dojo Class i Zoom. I właściwie tak to się zaczęło. Z niczego przeszliśmy od razu na Zoom i sami się uczyliśmy programów. Później dostaliśmy kilka szkoleń, webinars i tak prowadziliśmy praktycznie aż do teraz. Do 21 września, kiedy wróciliśmy już do pracy. Jak przeszłaś ten proces uczenia się tego systemu? Jak dla Ciebie wyglądała jako nauczycielki ta nauka dzieciaków? Czy uważasz, że te dzieci miały faktycznie szansę się nauczyć? Czy uważasz, że miały dostęp do tych na przykład komputerów, do tych programów? Co myślisz na temat? Na pewno w marcu tego nie było. Nikt nie był na to przygotowany. Dużo dzieci nie miało ani tabletów, albo było kilkoro rodzeństwa w domu, w mieszkaniu, jeden komputer, trzeba było się dzielić. Więc czasami telefonicznie dzwoniliśmy, pomagaliśmy dzieciom, wiesz, dostawać z Departamentu Edukacji tablety, na które też sporo czekali. Webinary nie były dla nas ciężkie, przyswoiliśmy dosyć szybko, ale to jednak nie jest to samo, co bycie z dzieckiem w przedszkolu i ten kontakt 1 na 1. Przez kamerę, wiesz, dzieci ile mogą się skupić? 10-15 minut, później już są rozproszone, więc nie było to łatwe, było to dla nas trochę stresujące. Trzeba było rodziców do tego włączyć, żeby jednak z tymi dziećmi siedzieli, bo taki 4-latek nie wysiedzi sam, nie może tak skupić się, potrzebuje cały czas pomocy, więc nie były te miesiące najlepsze. Najlepiej nie byliśmy ani my przygotowani, ani rodzice. Nie. I na pewno za dużo się nie nauczyli, tak jak powinni. Aha. I nie myślę. Myślisz faktycznie, że jest ta różnica między możliwościami nauki nawet osobami, które mają więcej pieniędzy de facto? No tak, na pewno. Na pewno. Wiesz, dzieci, które my mamy akurat, spora część dzieci, którą my mamy, ma vouchery z miasta i chodzą do przedszkola za darmo. Często to są po prostu dzieci z pracujących rodzin, ale zarabiających mniej. I te dzieci potrzebują trochę więcej pomocy, jeśli właśnie chodzi o tablety, komputery. Rodzice często pracują długie godziny, często sąsiadka zostaje z dziećmi, ona nie jest w stanie im pomóc, więc często po prostu telefonicznie komunikowaliśmy się z dużą częścią rodzin. Wszyscy nie byli w stanie używać klas Dojo i dzień w dzień się z nami łączyć. Były dzieci, które w ogóle nie były w stanie przystąpić do tego. Czyli przez te kilka miesięcy są dzieci, których w ogóle nie uczyłaś? Są dzieci, które nie łączyły się wcale, bo nie mogły, nie były w stanie. Aż to dziecko krzyczy w dobrym momencie Twojej opowieści. Tak, byli też, wiesz, rodzice, którzy na przykład nie znają jeszcze języka angielskiego, nie byli w stanie pomóc przy technologii komputerowej, nawet jak jakąś mieli. Po prostu nie byli w stanie dziecku pomóc. I tak to wyglądało. Stan Nowy Jork miało kontrakt z Apple, tak? Apple, podpisali jakieś Apple na iPady, nie wiem, czy to na przykład takie, co mniej schodziły, czy tam z poprzedniej jakiejś generacji, ale dostali iPady, z tym, że te iPady się szybko się skończyły. Nie wiem, czy chyba 100 000 ich tylko było, nie było, czy 300, nie jestem pewna, ale już na razie ich nie ma i nadal dzieciaki od marca czekają na nie. I właśnie mówisz, że są też dzieciaki, które w ogóle się nie uczyły przez te kilka miesięcy. Jakie to jest przerażające. Tak, są takie dzieciaki. Tak. Nawet, wiesz, były dzieci, którym trzeba było na przykład zrobić w paczkach Ziploc, na przykład dać kredki, ołówki i plastylinę i wsadzić takie podstawowe rzeczy, bo po prostu dzieciaki tego w domu nie miały. I wiesz, jeden dzień taki miałyśmy, gdzie rodzice przyszli i odbierali te
artykuły szkolne, żeby mogli używać. Wiesz, parę nożyczek i jakiś tam klej, wycinanki. Najciężej dzieciom po prostu, gdzie jest na przykład jedna mama i mama na przykład nie zna dobrze języka i nie jest w stanie pomóc. Teraz jest pandemia, ta mama nie może też iść po sąsiadkach i wiesz, chodzić po koleżankach i prosić po pomoc, bo w trakcie pandemii, wiesz, każdy ogranicza kontakty z ludźmi. Wiesz, także dzieciaki się cieszyły, te, które wróciły teraz do przedszkola, to są zadowolone. Tak? Są zadowolone. Mówiły, że tęskniły, że chcą już wrócić. Chociaż część nadal jest na remote. Rodzice wybrali w opcję remote. Nowy Jork jest jednym z ostatnich praktycznie miejsc, gdzie szkoły się otwierają. Jak wygląda ten etapami, jak to idzie? Ta data właściwie przesuwała się. Mieliśmy zacząć 10 września, później data została przesunięta na 21. 21 otworzyliśmy się, ale też nie całkowicie. My akurat należymy pod Departament Edukacji, więc my przestrzegamy wszystkich wytycznych Departamentu Edukacji i Departamentu Zdrowia. Jak otworzyliśmy, to nie mogliśmy otworzyć w pełnym wymiarze. Nasza klasa ma do 20 uczniów, teraz możemy mieć tylko 15. Tak samo z klasą wcześniejszą 15 dzieci, a maluchy 2,5 roku do 3 lat mogą tylko 10 być w klasie, ale jednocześnie tylko 10 dzieci. Więc te 15 musi być podzielone na dwie grupy, grupę A i grupę B. Z czego z tych 15 również część jest na remote. Więc praktycznie w klasie ma się czasami 5 dzieci, poniedziałek, wtorek jest grupa A i czwartek, piątek jest grupa B, następna powiedzmy 5 dzieci, a środa jest dniem remote. To jest cały dzień, wszystkie grupy mają remote. My musimy iść do pracy w ten sam dzień, włączymy się na Zoom i robimy z dziećmi wszystko remote. Robimy 1 na 1, każda nauczycielka na przykład ma tam 2, 3 dzieci, indywidualnie robimy, patrzymy co potrzebują, czytamy i praktycznie wszystko jest za pomocą kamery. Środa tak wygląda. Jak skończymy o 2:30, wtedy mamy czas na dezynfekowanie zabawek, sprzątanie, przygotowywanie na dzień kolejny, również przecieramy stoły, krzesła, a wieczorem wchodzi nasz woźny i on dokańcza resztę. Czyli to też jest praktycznie coś nowego, co robisz, dezynfekowanie zabawek. Dezynfekujemy wipesami, których wcześniej nie używaliśmy, dezynfekujemy przy pomocy sprayi, Cloroxu. Wszystko jest dezynfekowane dzień w dzień praktycznie, dzień w dzień. A w środę to jest taka grubsze czyszczenie. Dywany, wszystko jest sprayowane antybakteryjnym, codziennie czyścimy klamki. Jest właściwie, wiesz, cały taki proces, co musimy robić. A jak dzieciaki się czują? Dzieciaki słuchają się, noszą te maseczki? Wiesz co, łatwo się przystosowały. Jest tam 1 czy 2 na przykład, co maseczkę pod nos kładą, ale ogólnie trzymają, nie kwestionują nic, a jedynie się pytają, dlaczego zębów nie mogą myć. Departament Zdrowia zdecydował, że w międzyczasie nie ma mycia zębów w przedszkolu. A wcześniej było? Wcześniej było 2 razy co najmniej. Minimum 2 razy dziennie musiały być myte, teraz nie ma mycia zębów. Jeszcze się zmieniło, że dzieci nie mogą teraz sobie same serwować lunchu. Wcześniej dzieci, każdy miał pracę, 1 kubki, 1 talerze, 1 serwuje. Teraz dzieci sobie w ogóle nie mogą serwować lunchu. My musimy serwować lunch. I jeszcze godziny się zmieniły, na przykład dzieci wcześniej do przedszkola chodziły od 8 do 5:30 powiedzmy. Czasami wcześniej przyjmowaliśmy, jak wiedzieliśmy, że rodzice muszą wcześniej pracę rozpocząć. Teraz dzieci nie mogą być więcej niż 7 godzin w przedszkolu, więc od 8 muszą być odbierane część na przykład o 3, część 3:15, 3:30. Wszystkie klasy naraz nie mogą dzieci rodzicom dawać, tylko co 15 minut. Jedna klasa o 3, druga 3:15, trzecia 3:30. Rodzice nie mogą wchodzić do przedszkola. Jest nauczycielka, która musi ubrać fartuch, tak jak pielęgniarka scrubs, maska, shield i wtedy schodzimy na dół rano odebrać dzieci. Termometrem temperatura jest sprawdzana. Dzieci ustawiane są co 6 fitów. Jedna trzyma dystans i wtedy idziemy do góry i tak samo prawie jest dismissal. Wow! Tylko bez sprawdzania temperatury. Tak. To zupełnie się zmieniła twoja praca. Wcześniej od godziny 8 do 11 rodzice mogli przynieść dziecko, czy nawet z doctor note, kiedy chcieli. Teraz 8:30 i jeżeli spóźnią się, praktycznie już koniec, nie mogą jest przyjść. koniec. Aha. Tak.
Jakieś już mieliście sytuacje, że ktoś już chory jest? U nas w przedszkolu na szczęście nie. W budynku była sytuacja, dzielimy budynek z innym przedszkolem. W tamtym przedszkolu jedna właściwie osoba została zdiagnozowana i ta klasa została zamknięta, bo Departament Zdrowia ma takie reguły. Jeżeli jedna osoba choruje, zamykana jest tylko i wyłącznie ta klasa. No i robią contact tracing. Jeżeli dwie osoby są chore i na przykład z dwóch sąsiednich klas, to wtedy zamykany jest cały budynek na 2 tygodnie i wszyscy mają obowiązkową kwarantannę. Przychodzi Departament Edukacji i dezynfekują wszystko przez noc. Takie są procedury. I oprócz tego na przykład wcześniej jako nauczycielki mogłyśmy iść na przykład do klasy obok, czy tam pożyczyć coś, co było nam potrzeba. Teraz nie możemy chodzić do innych klas. Każdy zostaje w swojej klasie. Nie ma mieszania klas. Na przykład jak nauczycielka zachorowała i powiedzmy powiedzieli do mnie: Ewelina, idź, zrób cover w klasie numer 2. Teraz nie możemy. Każdy zostaje tylko w swojej klasie. Nawet jako nauczycielki nie możemy być lunchu razem, musimy być w odstępach od siebie 6 fitów. Jak uważasz, że Nowy Jork się Tobą zaopiekował jako nauczycielką przedszkolanką? Jak uważasz, że pomogli Tobie przetrwać ten okres, że wsparli Ciebie? Oprócz tych właściwie webinars, mieliśmy webinar na przykład o COVID, o tym, jak emocjonalnie z dziećmi postępować. Mieliśmy 5 klas, to się nazywa trauma, gdzie mieliśmy zajęcia z tym właśnie, jak postępować z rodzinami, z dziećmi, które przechodziły przez COVID, które w rodzinie miały, gdzie ktoś mógł umrzeć z powodu COVID. Więc mieliśmy takie bardziej treningi. Poza tym raczej nie było nic. Jak widzisz swoją przyszłość w tej pracy? Jak widzisz to, co się teraz będzie działo? Myślę, że kolejny rok będzie ciężki. Szczerze mówiąc, myślę, że w październiku pewnie przejdzie cały Nowy Jork na remote. Generalna zasada jest taka, że jeżeli Nowy Jork będzie miał powyżej 3% zachorowań, zamykane są wszystkie placówki edukacyjne i przechodzimy na remote. Może to też rozpocząć się ten proces wcześniej, w zależności w jakim dystrykcie szkoła. Na przykład w Williamsburgu już mamy 2% zachorowań na COVID. Jesteśmy dzielnicą, właściwie osiedlem, gdzie mamy wyższe zachorowanie niż średnia Nowego Jorku, która chyba teraz jest 1%. Tak. Również jest podobnie z Benzerhurst, Sunset Park, chyba tam powyżej już 3% jest. Więc ja myślę, że przejdziemy na remote pod koniec października, ja bym tak myślała. Jesteś na to gotowa? Nie mamy wyjścia. Jak to się mówi, we go with the flow. Jest co jest. Jesteśmy przyzwyczajone już do różnych zmian i do przystosowania się do różnych sytuacji. Ja myślę, że damy sobie radę. Myślę, że tym razem będziemy bardziej przygotowane, bo przyszłyśmy takie bootcamp w marcu i w kwietniu, więc myślę, że pójdzie trochę łatwiej. Super, dziękuję Ci bardzo, Ewelina, za tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. I tym pozytywnym aspektem kończymy tą rozmowę. Dziękujemy bardzo, że z nami byliście i pozdrawiam serdecznie tutaj z Brooklynu. Pa! Pa! Awesome, super! Nie było tak źle? Nie było źle.